Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na już 22 rozdziale Warsaw by Night. Moi drodzy, wrócimy sobie do wydarzeń z poprzedniego rozdziału, na którym to skończyliście spędzając dzień, odpoczywając w mieszkaniu Salviego. Mateusza ostatniej nocy nie było z nimi, był zajęty swoimi sprawami. Wiecie dokładnie, co macie robić. Waszym celem jest spełnienie przysługi Amadeusza. Dzisiejszy rozdział będzie nosić tytuł To musi być to miejsce? Zapraszam. Wendy, jesteś tą pierwszą, która przebudza się ze swojego spoczynku. Mrok nocy powoli nadchodzi, ale dla ciebie jest inny. Ty jesteś w stanie doświadczyć ostatnich promieni zachodzącego słońca. Dalej jest straszne, co prawda. Rzucę na głód. Nie wzrasta i od razu użyję rumieńca życia. To już wzrasta. Korzystając z mojej tym razem przewagi, że budzę się pierwsza, chciałabym poszperać w mieszkaniu Salviego. Wejdę dosłownie w każdy zakątek, przejrzę wszystko, co tylko znajdę. Dobrze. Przeszukajmy zatem to miejsce. Sprawdźmy, co Salvi potrafi ukrywać. Co tak naprawdę go reprezentuje? Przecież o Salvim nie wiemy zbyt wiele. Jest nowy w mieście. A jego klan czasem budzi wątpliwości. Dobrze, Wendy. Poproszę cię o rzut na twój spryt oraz spostrzegawczość. Tylko 2 sukcesy. 2 sukcesy. To wystarczy, żeby znaleźć mniej więcej takie rzeczy, które nie są zbyt ukryte w mieszkaniu Salviego. Salvi, co możemy znaleźć w twoim mieszkaniu? Z takich mniejszych rzeczy. Z mniejszych. Na pewno rzuca się w oczy gitara wisząca na ścianie. Basowa gitara. Jest dosyć nowa i widać, że jest zadbana. Ma drewniane wykończenia i czarną szyjkę. Oprócz tego przy wejściu znajdują się też małe drewniane figurki ludzi. Takie, widać, że jest to ręczna robota. To nie jest coś kupione, co zostało zrobione mechanicznie, tylko rzeczywiście Salvi prawdopodobnie wykonał je samemu.
A domyślasz się tego poprzez to, że pod tymi figurkami, które leżą na komodzie, w komodzie znajdują się narzędzia rzeźbiarskie. Oprócz tego na pewno zauważyć łatwo jest to, że dom jest w miarę zadbany. Wiadomo, są miejsca, w których Salvi dawno nie przecierał kurzu, ale naprawdę jak na osobę żyjącą samemu nie wygląda to najgorzej. Ale też mieszkanie jakby nie wyróżnia się. Wygląda po prostu jak typowe mieszkanie. Jakie kremowo-żółte ściany, kuchnia. Czy twoje mieszkanie jest dostosowane do życia spokrewnionego? Mi się wydaje, że nie. Nie, zdecydowanie nie jest. Więc prowizorycznie zasłoniliście okna, czym tylko się dało. Po to, żeby wasze ciało nie zajęło się ogniem. Mhm. Czy znajdę tam coś jeszcze ciekawego poza figurkami i gitarą? Oprócz tego myślę, że jedyne co ciekawe może być to w szafie znajdują się stare ubrania Salviego, powiedzmy robocze. I to tyle. Co do roboczych ubrań, to tutaj jest warto powiedzieć o detalach. Detalach. No, są to ubrania, powiedziałbym, wojskowo-policyjne. Są dobrze wykonane, są bardzo silnie szczepione materiały, tak żeby jakieś podarcia się po prostu nie wdały, żeby najmniejsze zahaczenie nie rozdarło całej tkaniny. Wygodna koszulka. Nie widzisz czegoś bardziej, powiedzmy, wojskowego typu kamizelki kuloodporne, hełmy? Raczej ich tam nie ma. Ale widzisz, że po prostu jest na pierwszy rzut oka widoczne, że one mają być użytkowe i silne i że są związane prawdopodobnie z wojskowością. Mhm. Są buty? Tak. Są również wojskowe glany. Mhm. Okej. Sznurowane, nie? Oczywiście. Wyciągam z nich sznurówki. Żeby dać ci perspektywę, Wendy, a wstałaś o godzinie 15:15. O tej porze roku noc nadchodzi bardzo szybko. Zabiorę sobie te sznurówki, które wyciągnęłam z tych butów. Masz jakieś książki w mieszkaniu? Nie, raczej nie widać żadnej półki na książki, a jeśli gdzieś są, to ukryte w komodach albo takich miejscach. Mhm. Czy coś chciałabyś zrobić przed ich przebudzeniem? Wygląda na to, że nie znalazłam nic ciekawego, co mogłabym zabrać, więc chyba nie. Zatem, Salvi, jesteś osobą raczej niespokojną po swoich wydarzeniach życiowych. Przebudzasz się przed Nikitą. Staję, przyciągając się szeroko i kieruję się do salonu. Sprawdźmy mój głód. Sprawdźmy go. Nie wzrasta. W takim razie użyję również rumieńca życia. I również nie wzrasta. Naturalna 10. Nie ma czegoś takiego jak naturalna 10. Krytyczny sukces jak już. Ale to nie wpływa w żaden sposób na kości. Energia, dziwna siła. Ciężko to określić. Fizycy, biolodzy nie są w stanie zrozumieć, co mogłoby zajść w twoim organizmie. Skąd ta energia się bierze? Dlaczego własną siłą woli, chęci potrafisz sprawić, żeby twoje ciało ponownie było ciepłe? Żebyś czuł, że jest żywsze, ale jednak obce. To jest coś, czego nie do końca rozumiesz na temat bycia spokrewnionym. Jesteś w swoim ciele, ale cię tam nie ma. Jakbyś był płynem.
nie do końca nawet umysłem, mózgiem. Salvi otwiera swoje drzwi od sypialni i wychodzi w takim razie. Cześć, Wendy. Czegoś szukasz? Poznaję cię. Ja ciebie też, bo widzieliśmy się jeszcze kilkanaście godzin temu, ale tak. Nie, chodzi mi o to, że ciebie. Twój charakter, rozumiesz? A, zwiedzasz. Pewnie. Nie mam... Okej. Naprawdę Nikt. mogę? Wbiegam od razu do jego pokoju. Chcę tam również poszperać. Okej. Mogę ci powiedzieć, że jedyne co znajdziesz, no to będzie łóżko rozwalone, bo dopiero co Salvi wstał. W komodzie przy łóżku jest książka historyczna. Prawdopodobnie jak zaczynasz czytać, czytasz sobie pewnie okładkę tylko, no to jest książka coś tam o początkach Imperium Rzymskiego. Okej, znudziłam się, odkładam. Okej, to jeszcze nie wiem, zaglądasz do szafy może? Tak. Wszędzie, wszędzie. Wszędzie, No to wszędzie, pod łóżko nawet. Znajdujesz sproszkowanego konika morskiego. Biorę. tak naprawdę znajdujesz mały sejfik. Bardzo mały. Okej, rozglądam się właściwie za czymś takim bardziej personalnym. Okej, nie ma tam żadnych zdjęć rodzinnych, ani wspomnień, notatek, jakichś dzienników. Nie, nic takiego personalnego, rodzinnego nie ma. Może inaczej, coś, co wydawałoby się, że ma dla ciebie znaczenie. Jakiś, nie wiem, figurka na przykład, albo obraz, albo cokolwiek takiego mniejszego. Ale bez kosztowności. To mnie nie interesuje. Podpowiem, że figurki, które stały przy wejściu, Tak, to były tak, figurki ale... ludzi. W pokoju nic osobliwego, tak jak nawet starałaś się zbliżyć, co szukasz, nie ma tam nic takiego. Okej, to wychodzę. I co znalazłaś? Coś, co się nazywa sproszkowany konik morski. W sensie kurz? Co? Nie. Taki proszek. Nie sądzę, żebym coś takiego tam miał. A, czyli nic istotnego. To wyciągam z torby. Wyciągam z torby i odkładam na stół. Nikita się już obudził, czy i gdzieś poszedł, czy dalej jest w toalecie? Pewnie dalej jest w łazience. Okej. Zaproponowałbym kawę na dobry początek dnia, ale wiesz. Znaczy, napić się możemy, ale raz, że nie zadziała, a dwa, że potem to... No właśnie. Tego wolałbym uniknąć, nie jest to zbyt przyjemne. Przypomnijmy, mieliśmy dzisiaj zawitać do Dony, dobrze pamiętam? Tak, o północy. To mamy trochę czasu jeszcze. Masz jakieś plany? Właściwie to nie. Dowiem się, co z mieszkaniem, to na pewno. Przydałoby się zacząć wprowadzać. Z Amadeuszem i tak będziemy mieli dzisiaj przyjemność rozmawiać, więc będziesz mogła się wtedy dowiedzieć. Też prawda. Ale nie, takich osobistych planów nie ma. Dona miała być gdzie? W jakimś klubie, tak? Tylko pamiętasz jego nazwę? Wendy udaje, że myśli. Nie. Nie. Właśnie ja też nie. Będzie trzeba Amadeusza spytać. Albo może Nikita pamięta.
Idę go obudzić. Biegnę do łazienki i znowu chcę odpalić zimną wodę na Nikita. Co tu się dzieje? Wstawaj. Musiałaś? Zimną wodę? Powtórz, Nikita. Wendy, o co ci chodzi z tą zimną wodą? No co, tak się budzi. Przynajmniej ciebie. Nie. Nie rób tego więcej. Jest zimno na dworze. Zamarznę. Znowu odpalam. Sprawdź swój głód, Nikito Tarkowski. 8. Nie wzrasta. Zostaw już tą wodę. Dobra, daj spokój. Najgorsze budzenie. Ty już wyłączyłaś tą wodę? Po chwili tak. Już, zostaw. Nikt tak wyczłapuje z wanny. Cała z niego woda ocieka, spływa na podłogę. Coraz większa po prostu kałuża wokół niego jest z wody. Daj spokój, Nikita, sam się o to prosisz. Śpisz w wannie. To jak zaproszenie. Tu nie ma okien, to jest najlepsze miejsce w każdym budynku. Ale spójrz teraz na mnie, Nikita tak się otrząsuje, żeby celowo, żeby jak najwięcej z tej wody, która jest na nim, poleciała na Wendy. Nikita, Że Wendy, ja miałem nowy telefon w kieszeni. sprawdź, czy działa. Najpierw się muszę osuszyć, biorę jakieś ręczniki i zaczynam wszystkie trzeć o siebie. Ryż będzie lepszy. Dobra. Gdzie my właściwie dzisiaj jesteśmy? A, u Salviego, tak, pamiętam. Patrz, co znalazłam. I Wendy otwiera torbę i pokazuje ci tam parę sznurówek. Co to za sznurki? Są sznurówki, śliny. Salvi w tym czasie gdzieś tam w swoim pokoju się przebiera, więc tego nie słyszy kompletnie. No, nie uważasz, że trochę mu się przydadzą? No właśnie, to jest coś osobistego, dlatego wzięłam. I tak mu zabiorą to mieszkanie z rzeczami, które tu są. Sznurówek raczej mu nie zabiorą. Ale... Szukam suszarki. Biorę suszarkę, podłączam ją do prądu i zaczynam ciepłym strumieniem powietrza suszeć. Ale głośna, chyba sprzed 100 lat ta suszarka. Ja w tym czasie patrzę, czy Salvi ma jakieś kosmetyki na półce, jakąś piankę do golenia albo coś starą. No, będzie tam pianka do golenia i grzebień, może jakieś O, uczeszę się. odżywka do włosów i to tyle maksymalnie. W międzyczasie piszę SMS-a do Mateusza. Ej, wstałeś? To jeśli widzę, że ktoś, jakiś sygnał dźwiękowy, że ktoś do mnie pisze, no to patrzę na wiadomość, odpisuję tak, wstałem i jeszcze sprawdzę sobie twój głód i też nie wzrasta. Bestia jest dzisiaj nad wyraz spokojna. Ale wiecie, jak to jest. Chciałbym jeszcze napisać do Wendy, jaki plan na dzisiaj, znak zapytania, i wysłać. Dostajesz tylko w odpowiedzi od Wendy gifa z półnagą tańczącą kobietą. Ja też tak patrzę na to i odpisuję, proponujesz czy zachęcasz? Znak zapytania. I wysyła do Wendy. Wendy ci odpisuje: trzeba jechać, kupić coś ładnego. Okej. No to dobra, to w takim razie jak dostaję takie coś, no to piszę do nich, to gdzie chcecie się spotkać? Znaczy piszę do Andy.
W tym czasie chciałabym sobie wyszukać, gdzie jest najbliższy sex shop. Wyszukać, rozumiem. Zgadza się. Na jakiej ulicy jesteście obecnie? Proszę mi przypomnieć. Leona Berensona. Mam. Będzie ciężki myk, ale spróbujmy. Ponieważ jesteście w takim obrębie, że tak powiem, mało rozrywkowym. Dobrze. Okej. Od was. Z samochodem, jak rozumiem. Od was 14 minut i znajduje się sex shop Białołęka Pink Shop. Jaka to jest ulica? Jeszcze raz? To jest, słuchaj, ulica Modlińska 199A. Wysyłam w takim razie od razu ten adres Mateuszowi. Dobra, to jeśli dostaję ten adres, to piszę do niej: dobra, widzimy się na miejscu, wyjeżdżam. I po prostu jak do niej to wyślę, to zaczynam się ubierać i po prostu wyruszam. I teraz pytanie, bo ja chciałem ten safe kupić sobie, nie? To jest już szansa, że go mam? On miał być załatwiony chyba przez Amadeusza, prawda? Nie wiem, nie wiadomo mi o tym nic. Z tego co pamiętam, to miało być to załatwione przez niego. Okej. Więc myślę, że musiałbyś z nim się skontaktować. Tak, na razie po prostu ustalmy, że wanna w mieszkaniu jest po prostu wypełniona pieniędzmi. Rozumiem. Więc ja ubieram się i zamykam oczywiście dom i wsiadam do mojego samochodu i jadę pod wskazany przez Wendy adres. Jak już uczesała siebie i swoją perukę, odłącza Nikicie suszarkę z kontaktu. No. Trzeba się zbierać, chodź. Nie ma czasu. Jeszcze mam mokrą plamę tutaj. Dobra, już wyschniesz po drodze. Sprawdzę, czy na moim telefonie, czy Stalowy Piotr się odezwał. Daj gitary. Tak, jak najbardziej. Odezwał się. Ma dla ciebie. Piszę mu. Bo ty szukałeś dobrej gitary, prawda? Takiej Dobrej, oj. lepszej. 5600 zł. Okej. Jestem w stanie to. Odpisuję mu. Podjadę, jak będę miał chwilę, że chyba, że potrzebujesz, żebym jak najszybciej podjechał. Odpisuję ci spoko, chill. Jestem w Red Roomie. Cool. I Piszę dalej. Ja nazwałem go Koziołkiem. I wysyła ci zdjęcie gitary. Takiej heavy metalowej, bym powiedział. Takiej pozakręcanej, wiesz, czarna, lśniąca gitarka. Taka większa, bym powiedział. mam nadzieję, że nie będzie zbyt duża dla... Kiedy tak mamroczę, zapominając, że Wendy no jakby jest niedaleko, ale nie pokazuje jej tego. Ale jakby widzi, że... Że widzę, coś robię że... na telefonie. Okej, chcę ci zajrzeć przez ramię. Co masz? Pokaż. Pisałem z jednym z Brudża. Okej. To dosyć nudne. Dobra, chodź, No, trzeba się widzisz. zbierać. Jedziemy do seks shopu. To jest ciekawe. Salvi akurat wychodzi. To jest... Okej. Odnośnie klubu tego. Właśnie, Nikita, pamiętasz, jak się nazywał ten klub? Tak, to była euforia. A. Na jakiej ulicy? Już wam mówię. Sprawdzimy w Google. Dobra, w każdym razie już sprawdziłam. Najbliższy seks shop od siebie jest jakieś 14 minut stąd samochodem, więc zbierajmy się. Tylko muszę was ostrzec, że średnio mam pieniądze na kupienie czegokolwiek takiego droższego.
Dobra, zapłacę. Okej, dziękuję. Zwrócę ci później. Na spółę z Nikitą. Wendy pokazuje ci język. Jasne, właśnie taki był nasz plan od samego początku. Jedźmy, bo już na pewno... Ale trzeba wyglądać dobrze. Pamiętajcie, trzeba kupić jak najbardziej dobrej jakości wdzianko. Ale co ty chcesz kupić w sex shopie ładnej jakości wdzianko? No seksualne, no. No, kobiety mają na pewno lepszy wybór tam. To chyba, no właśnie. Ja się na tym średnio znam, więc któreś z was będzie musiało mi pomóc. Myślę, że Nikita ci pomoże w tej sprawie. O, Co? nie dość, że polityk to model. Dobra, wychodźmy. Zbierajmy się. I biorę ze sobą telefon, ładowarkę, portfel i kluczyki do samochodu. Ja biorę wszystko, co jakby było moje, no i te sznurówki. Ja też biorę swój telefon, portfel. Te rzeczy. No i kluczyki od samochodu, którego gdzieś tam jest. Samochód. Po prostu, Salvi. Ty nie znasz tej części historii Nikity. Tak mówię ściszonym głosem. Kita coś tam właśnie grzebie po kieszeniach, więc... Ale on kiedyś pracował w ten sposób. W sensie... Jak wiesz. pani lekkich obyczajów, tylko że mężczyzna. Tak, tylko trochę bardziej, wiesz, tańca do tego dodawał. Jeździł na różne przyjęcia urodzinowe i w ogóle. Znaczy stripteaser. Tak, jeździł na przyjęcia urodzinowe, wieczory jakieś panieńskie. Zarabiał w ten Już sposób. jestem gotowy. Okej, Możemy jechać. jedźmy. Tylko nie mów mu. Nie, ty nic nie wiesz. Rozumiem, pewnie się wstydzi tego okresu życia. Trochę Wiecie? tak. Jedźmy. Wychodzę z domu, zamykam Okej, dobra. i idziemy do samochodu. Nikita znowu zakłada tu strasznie grubą, brzydki płaszcz. No ja, Salvi jeszcze, tak jak mówiłem, poszedł się przebrać do siebie, to założył czarny, taki gruby sweter i swoją skórzaną kurtkę i komin też. Wyglądasz jak bandyta. Tak, lubię ubierać się na czarno, wiem. Nie, po prostu Nieważne. No, zimno mi w usta, Masz maskę? ale ona nie jest ciepła. Komin jest jak sweter, tylko na twarz. To straszne. Ja nie oceniam twoich wyborów modowych, więc uszanuj moje. Właśnie, Wendy, kiedy ty zamierzasz... Czy zamierzasz zmienić ten mundurek? Nie wiem, co to jest. Tak, tylko najpierw potrzebuję zakupić jakieś nowe ubrania, a do tego potrzebuję mieszkania, bo gdzieś muszę je trzymać. I nie chcę być niemiły, ale... Tak w Nikita pokazuje na twarz. Przecież jak ta woda się rozmyła. Twarz się rozmyła. W sensie... Nie mam twarzy? Nie, Nie. w sensie make-up ci się zmył. A. To musimy wskoczyć do Rossmana. O. Tylko mam takie pytanie, czy to nie będzie dziwnie wyglądać, jeśli dwóch mężczyzn i jedna kobieta wejdzie do seksu? Sex shopy są bardzo progresywne. Właśnie tak teraz myślę, że zachowuje się jak dziecko bojące się kupić prezerwatywy. Bierz przykład z Mateusza. No bo tak, od razu wiadomo, pani w sklepie bierze telefon. Kupują. Wendy wsiada do samochodu. Salvi również wsiada i będzie kierował swoim pięknym, małym, zielonym samochodem. Po jakimś czasie dojeżdżacie do celu. Mateusz już na was czekał, chyba że chcecie porozmawiać. Dobrze. Spotykacie się, moi drodzy, pod sex shopem. Sex shop nie powiedziałbym, że wydaje się być wybitnie gustowny. Wiecie, macie jednak neonowy napis sex shop. Na górze jest
różowo-biały napis Sex Shop codziennie od 10 do 22. Pink Shop. Obok macie jakiś bankomat, kasę Stewczyka, jakieś rzeczy. Kamera jest centralnie wycelowana na drzwi do tego sklepu. No, powiecie mi, dlaczego Wystawy nie widać. sex shopem? To jest jakiś pomysł Wendy. Co? To nie jest mój pomysł. Czekaj, potrzebujemy przykrywki, dlaczego tam wchodzimy. Ogólnie Przykrywki, dlaczego tam wchodzimy? Co ty masz 5 lat, Nikita? Nie mam... Po prostu chcesz, nie wiem, zadowolić, urozmaicić swoje życie seksualne. w każdym bądź razie, Mateusz, musimy pójść do klubu, w którym wymagany jest taki ubiór. Jedziemy do Dony. A, do tej laski, co mówiła Jola o niej, tak? Tak, musisz być Tak. ubrany seksualnie, żeby tam przebywać. Ja zawsze jestem seksualny. Musisz być bardziej. No dobra, no to co? To pójdzie białowłosy z Azjatą, powiedzą, że chcą sobie urozmaicić swoje nocne hulanki, a ja pójdę z Wendy i powiem, że nie wiem. Nie. Może lepiej ty. Ty się przecież na tym znasz. O, W sensie on Ja? patrzy na Nikitę? nie, patrzę na Mateusza. Ja się na tym znam? Nie, nigdy nie powiedziałem, że się na tym znam. Uważam, że Nikita bardziej się zna, ale okej. Co? Może Nikita sam niech nam Nikita, wybierze. wchodź pierwszy. Powiesz, że szukasz dla swojego chłopaka prezentu na urodziny. W moim rozmiarze. Kapuję. Tak, i dla 2 chłopaków i 1 dziewczyny. Na urodziny nie, mają ten każdy sam wejdzie, dzień. każdy wejdzie sam. To dopiero będzie impreza. Albo co? No. Dobra, ja wchodzę, nie słucham. też Dobra, wchodzę. ja też. Dobra, wchodzimy wszyscy po prostu. Wchodzicie do środka. W środku jest czego dusza zapragnie pod kontekstem seksualnym oczywiście, wiecie. To, co można spotkać. Ogromne i średnie, i małe, sztuczne penisy, dmuchane lalki, kajdanki, ubrania, bielizna męska, damska, lateksowa, ubrania ogólnie lateksowe. Co tylko sobie wymarzycie, czym się zainteresujecie, wiecie. Czego byście poszukiwali? Swoją drogą jest tutaj ekspedientka, która wydaje się być dosyć młoda, wątpię, żeby miała więcej niż 25 lat. Ma blond włosy, prostą grzywkę. Wygląda dosyć normalnie. Nie wygląda wcale jakoś wyuzdanie, jeżeli ktokolwiek by sobie to chciał zobrazować. Możecie tutaj dostać co tylko dusza zapragnie. To jakieś męskie stroje z maską? Tak, jak najbardziej są różne maski dostępne do testowania parówek. Lateksowe, koronkowe. Jakie tylko sobie wymarzysz. Psa, kota. No to tak Nikita tak zupełnie jakby nie wiedział, co ma zrobić. Tak zaczyna oglądać, przypatrywać się. Trochę zakłopotany tym miejscem, w którym jest. To w takim razie ja podchodzę do ekspedientki. Dzień dobry, chociaż raczej chyba dobry wieczór. Ja tutaj oraz moi towarzysze potrzebowalibyśmy pewnych strojów, nazwijmy to bardziej ujawniających niż zasłaniających na pewną okoliczność. Ma pani może coś takiego? Dobry wieczór. Jak najbardziej. Mamy bardzo szeroki wybór wśród bielizny, na przykład, jeżeli to pana interesuje, ale także czegoś wierzchnego bardziej. Proszę się rozejrzeć po sklepie, jak najbardziej wszystko jest. Tam szafa się znajduje, może pan przebrać. A jaka to będzie okoliczność? Może pomogę coś? Musimy iść do pewnego lokalu, w którym takie odzienie jest wymagane. Jak najbardziej rozumiem. To tutaj do szafy.
Proszę zerknąć. Dobra, to idę tam do szafy. To tak im wskazuję, żeby poszli za mną. Idę za nim. Idę za nim. Wiecie, gorsety, skórzane suknie, kostiumy różne. Co tylko zechcecie. Oczywiście bielizny jest też ogromna ilość. Smycze, kajdanki, obroże, maski. Bo ja chciałbym jakieś siateczkowe, tak? Siateczkową bieliznę, tak? Do tego taki skórzany jakby płaszcz, nazwijmy to, który więcej odsłania niż zasłania. Kajdanki. A czy są takie kajdanki, takie normalne kajdanki, nie takie puchowe, tylko po prostu kajdanki, Są które... metalowe, czarne to- nawet są. To takie właśnie chciałbym. Czarne czy metalowe, takie srebrne? A które wyglądają na bardziej, że tak powiem, wytrzymałe. Eleganckie? Nie, Więc które bardziej wytrzymałe wyglądają. ciężko powiedzieć coś na temat ich wytrzymałości. Wydają się być takie same. Co chciałbyś się otworzyć? No I te tak- czarne w takim razie. Okej. One wyglądają bardzo podobnie. I jakąś maskę, ale taką, nie taką zakładaną jakby na całą głowę, tylko taką, gdzie są takie maski jak na balach maskowych? Albo coś tego pokroju? Takie, wiesz, takie zasłaniające tylko tutaj, czyli oczy i tak, wiesz, zakładane na Tak, włosy. coś takiego na przykład, no. Są tak. takie koronkowe głównie, ale też są skórzane. Tak, To- no coś w stylu takim maskowym trochę. To właśnie taką jakąś skórzaną i to tyle będzie, jak dla Matusza. Mhm. To teraz ja. Ja również, patrząc na to, co Mateusz bierze, myślałem się, że on bardziej się w tym zapoznaje, to wezmę też skórzaną maskę na oczy, długi płaszcz skórzany, rozpinany na środku, z długimi rękawami i skórzane spodnie. I to będzie tyle. I pod spód nic, to rozumiem. Tak. W sensie, no, bieliznę zostawię swoją. Albo w sumie wezmę już nie koronkową, kurwa, tylko siatkową bieliznę. No jest jeszcze lateksowa albo skórzana. Takie bokserki skórzane. Jak idziemy w skórę, to biorę tak to skórzane wszystko. Niech będą skórzane bokserki. Alright. Nikita? Czy coś sobie upatrzyłeś w sklepie? Biorę przylegający strój policjanta, pod który nie biorę bielizny, pod który nie mam bielizny. Zastanawiam się, czy są jakieś męskie buty, coś w tym stylu. Bo jakby tak przyjść w moich normalnych, zwykłych butach, no nie będzie pasować. No. Daj mi zobaczyć i ci powiem. Na razie możesz się rozejrzeć jeszcze. Okej, poza tym jeszcze biorę taką maskę, taką skórzaną na twarz i to tyle. No i ten strój policjanta ma jeszcze taką czapkę policjantową. Jeżeli chodzi o męskie, to niestety nie ma żadnych butów w ofercie. Dla kobiet są na ogół szklane po prostu obcasy. No to i tak zostanę w swoich eleganckich. Mhm. Dobrze. Wendy. Wezmę sobie skórzaną sukienkę, nasutniki w takie X-y, skórzany bat, pas do zakolanówek, zakolanówki i koronkowe majtki bez stanika. Ale te zakolanówki jakie? Z koronki, czy z lateksu, ze skóry? Koronkowe akurat. Dobrze. Dobrze, no to nadchodzi czas podliczania. I te szklane buty. Aha, czyli jednak, dobra. One są tak, że można tam napiwek włożyć, więc tak, taka mała ciekawostka. Okej. Dobrze, Salvi 2400 zł. Jak dobrze, że ktoś za mnie płaci. Nikita 1940.
Wendy 3200 i Mateusz też tak 1000. Przepraszam, pomyliłem się, 2200. To możecie sobie odjąć od waszych funduszy. Skąd macie, gdzie macie pieniądze? Trzymacie teraz? Ile macie przy sobie, może powinienem spytać. Ja sądzę, że może ze 3000 wziąłem, więc większość chyba poszła tutaj. Przy sobie mam 25 000 w gotówce. Więc płacę za siebie i za Salviego. 10 tysięcy też, więc teraz płacę te 2000. I ten zostaje mi 8. Ale ty miałeś 1900 zapłacić. To ci 100 wydaje pani. Dobrze, zrobiliście zakupy, chyba że coś chcecie jeszcze ze sobą wziąć. Jak wychodzimy z tego sex shopu, to zakładam sobie te kajdanki na ręce i je tak przerywam je łańcuch po prostu siłą, że po prostu mam dwie jakby takie bransoletki na tym, na obu rękach. Wiesz, takie rozbity łańcuch. Ciekawie. O, to ja się jeszcze wrócę po skórzane, długie rękawiczki. Dobrze. Bo bez żadnego testu mogę to zrobić po prostu, prawda? Tak, jak najbardziej. Chyba... Nie, jednak bym cię poprosił, bo ty kupiłeś te stalowe, tak? Tak. A, no to bym cię poprosił mimo wszystko. Po prostu na siłę twoją i atletyka. Okej. To będzie... To nie będzie trudne z suk. 3 sukcesy. Dobrze, Niki, to 3 sukcesy. Bez najmniejszego problemu to robisz. Uśmiecham się. Jesteśmy gotowi. Gdzie ta Wendy pobiegła? Nigdy nie myślałem, że dam tyle kasy na coś takiego. Właśnie Wendy jeszcze 250 zł. nie miałem pojęcia, że ludzie na swoje fantazje tyle wydają. Jest jeszcze taki koronkowy może naszyjnik albo skórzany? Jest, jak najbardziej. Okej, to też wezmę. I rozglądam się jeszcze za smyczą. 150 zł za naszyjnik, 80 za smycz. Płacę. Ale kajdanki mam, co już na to. Mhm. Tak, zwisa ci łańcuszek z jednych z nich. Wyglądasz jakbyś uciekł z zamkniętego pomieszczenia definitywnie. Dobrze, jak dalej? No ja już wychodzę do nich. Jedziemy twoim samochodem, czy moim, Mateusz? Chwila, ale gdzie? No, do tego... A, ono dopiero o 24. To prawda. Dopiero o północy mamy to spotkanie. O... Po chuja, żeśmy tu przyjechali tak wcześnie. To dobre Sam pytanie. Jest- zaraz. Jest godzina 18 obecnie. No bo wcześniej sklep się zamknął. Ale jest do 22. Ale jest Dobra, do Salvi. 22. Teraz do Rossmana. Potrzebuję dobrego makijażu. To sobie makijaż jest tylko dla ciebie, Wendy. Dlatego myślę, że możemy się rozdzielić. Okej. No, może pojedźmy 2 samochodami. Nie chcę tu zostawiać Ale gdzie swojego. chcesz pojechać? Mieliśmy się rozdzielić. No to... Chwila. Miałam zrobić makijaż również dla Nikity. Właśnie mi się przypomniało. Nie wiem, mam zupełnie pojęcia, o czym ty mówisz, Wendy. Nikita. Może powinniśmy się rozdzielić. Nikita. To wy możecie pojechać razem, ja pojadę z Mateuszem. Pożyczę ci o, mój Nie, samochód. Salvi, poczekaj. Czy czegoś potrzebujesz przed tym, zanim pojedziemy tam, gdzie mieliśmy pojechać? Nie, ale wygląda na to, że Wendy potrzebuje. Ja na pewno czegoś potrzebuję, bo na trzeźwo to tam nie pójdę. Ale nie tam. Wow. Gdzie indziej. Musimy załatwić pewną sprawę z przysługą. Jaką przysługą? No ale to... Kina ma przysługę u Amadeusza. Ale no, zanim to zrobimy, no to musimy się spotkać z Doną, bo ona ma Czemu? coś jeszcze do tamtej sprawy dodać.
Okej. No, w każdym razie ja potrzebuję, żeby ktoś mnie zawiózł. Nikita też potrzebuje, żeby ktoś go zawiózł. Gdzie? No bo przesyłkę chciałeś mówiłem. jechać. Nie, przysługę. Gdzieś mówiłeś, że... Mówiłeś o tej przysłudze, że mamy już jechać tam, czy o co ci chodziło? No właśnie chciałem się dowiedzieć, jak wy na to patrzycie na to. Wendy, czy ty przekazałaś Amadeuszowi informacje na temat mieszkania, adresu, który chcesz wynająć? Tak, ja mu pokazywałam, on wpisywał w laptopie swoim, wyszukiwał to. Okej, dzwoni ci telefon. Odbieram. Halo, Wendy? To tam. Amadeusz. Amadeusz, ¿qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Mam kontakt z właścicielem. O, fantastycznie. Czy mieszkanie już na teraz, tak? Już? No, właściwie jak jesteście dostępni, to on jest teraz u siebie. Czyli mamy jechać od razu na mieszkanie, czy najpierw do ciebie? Możemy się... Jedźcie po prostu sami do niego. W porządku, gość. Okej? Wendy, Niech będzie. co się stało? E, Pozwól- Dobra, Amadeuszu, muszę kończyć. To w takim razie zobaczymy się potem, w razie czego będę ci pisać SMS-y. Zobaczę, czy odpiszę, bo będę zajęty. Ale dacie sobie radę raczej. Raczej tak. Pa! Strzała. Nikita, mieszkanie! Możemy się spotkać z tym mężczyzną. No, który tu zajmuje. jacie. Dobra, to musimy dzisiaj, to jedźmy tam od razu, a właściwie prawie od razu. Najpierw pojedźmy do Petera, a później a Po co? później... Niespodzianka. Dla kogo? Poczekajcie, bo mnie nie było Dla jeden siebie. dzień, znaczy jedną noc i wydaje mi się, że trochę się kurwa pogubiłem. Jakbym ci powiedział dla kogo, to by nie było niespodzianki. Po pierwsze, jakie kurwa mieszkania? Po drugie, do kogo kurwa? Ja z Nikitą znaleźliśmy sobie mieszkanie. Okej, gratuluję w takim razie. Dzięki. Po drugie, kto kurwa? Właśnie, kim jest ten Peter, mówiłeś? Peter Steele, najwspanialszy muzyk na tym świecie. Jest moim mentorem. Uwielbiam go. I Okej. rozumiem, że też jest tacy jak my. Tak, to jest najfajniejsze w tym wszystkim. Myślałam, że nie żyje, a potem zamieniam się w krwiopijcę i nagle on żyje. Dobra, zluzuj ton trochę, bo na całą ulicę Niesamowite. krzyczeć. No, ludzie się tak oglądają za wami. Ale, no cóż. Jedziemy. Różne są zainteresowania. Dobra, to możemy zrobić tak, że Salvi, co musisz teraz zrobić? Nic, mogę być szoferem. Fantastycznie. Jak? Dalej, ręce gadżeta. Ja bym musiał podjechać do Amadeusza i zapytać się, może ma mój safe, o którego prosiłem. Też muszę jechać do Amadeusza. Mam coś dla kogoś. No to w To takim razie... Wy możecie jechać do Amadeusza, Ale a ja... muszę jeszcze do Rossmana, a potem jeszcze do mieszkania. No to okej, no to możemy pojechać, przecież to nie jest wielki problem. Tak mamy 5 godzin na to jeszcze. Okej, niech tak będzie. Jedźmy. To co, twoim samochodem, Mateusz? Znaczy no, ja pojadę z Wendy. A, no dobra. Ale to ja jadę z Wendy. Po chuj ty Nie jedziesz bijcie ze się mną. o mnie. Aha, bo ty jesteś tam. No dobra, no to jedziesz z nami. No to jedziemy wszyscy, tak? To po co mam? Dobra, wsiadam. No to ja wsiadam też do samochodu Mateusza, swój tam zaparkowany gdzieś zamykam. Jedziemy do Amadu. Siadam z przodu. Natomiast przed tym wszystkim... Salvi, dostałeś SMS-a. Odczytuję go w takim razie. Kiedy idziemy jeszcze pojeździć?
Okej. Odpisuję. Który wieczór masz pusty? Znak zapytania. Jutro w nocy. Po północy. Odpisuję, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to spoko. Tam, gdzie ostatnio? Znak zapytania. Tak, luz. Dobra, to jesteśmy umówieni. Możesz kontynuować. Czyli Jedziemy po wsiadam. prostu do Mateusza. I Amadeusza, nie Mateusza. Jedziecie do niego? Dlaczego? No, No bo Mateusz chce safe. bo chcę się zapytać o save. Ale Można wysłać SMS-a. Mateusz, po prostu do niego zadzwoń i zawieź mnie do Nie, Rosmana. bo myślałem, że wy też tam jedziecie. W sprawie Nie. z tym mieszkaniem. On jest zajęty, my mamy się spotkać Dobra. już z właścicielem. Dobra, to w takim razie wsiadamy, gdzieś tam wykręcam w telefon, znaczy wykręcam, dzwonię po prostu do Amadeusza. zajęte. Fuck. No dobra. Gdzie mamy jechać? Podrzuć mnie na Grochowską 316 na 320. A mnie do Rosmana. Koncert życień widzę, może jeszcze frytki do tego. Hamburgera, takiego jadalnego. No to dobra, no to odpalaj ktoś Google Maps, no przecież nie jestem taksówkarzem. Czy na tym nowym telefonie też są te nosferatowe miejscówki? W sensie aplikacje? Tak, jak najbardziej. A tak, żeby wam przypomnieć, bo chciałem o tym powiedzieć, jak najbardziej. Jest Face Street, jest Instatrash, Bubble Maps, WhatsApp. Jest Vampy Crash? Nie ma. To włączam Google Mapsa. Jest opcja skontaktować się z supportem oprogramowania. O nie. Włączam Google Mapsy. 316, Grochowska 316 na 320. Miałeś wrażenie, że widziałeś coś, jakiś taki dziwny symbol. Zaklejam wszystkie kamerki. Czym? Słuchaj, one są w jakimś futerale? Telefon? Nie. To po prostu... Wendy, wiesz, poproszę cię, żebyś jednak ty na twoim telefonie wrzuciła adres, a ja mój tak zupełnie bez powodu owinę w warstwę materiału, żeby żadne światło się do niego nie dostawało. Po prostu daj mi swój telefon. Mateusz, Proszę. myślę, że to ważne, że powinieneś wiedzieć odnośnie tej przysługi. Oczywiście nie będę cię zmuszał, żebyś mi pomógł, ale przydałoby się. W każdym bądź razie, tak jak słyszałeś, jedziemy najpierw do Dony, bo ma coś jeszcze dodać do tej przysługi, chociaż u niej nic nie miałem, ale zobaczymy, co będzie kazała. Mamy jechać do takiej wsi pod Warszawą i odstrzelić paru niechcianych gości. Ja w tym czasie wstukuję adres najbliższego Rosmana. Oko nie ma sprawy, przysługi to jest bardzo ważna rzecz, więc lepiej tego nie spierdol. Ale pytanie, pomożesz mi z tym, czy... Spoko, no. Nie, co prawda jeszcze ludzi nie odstrzeliwałem. Raczej po prostu obijałem im mordę, ale no... Jedno od drugiego chyba za bardzo się nie różni, nie? Jest No, 2 minuty piechotą Rosman stąd. Kurczę, Dobra, ja Dobra. odpalam samochód. poczekaj, zaczekajcie na mnie. Idę kupić szybko rzeczy. dobra, tylko Wendy wysiada i biegnie do Rosmana. Opuszczam muzykę. Rok lat 80. Radio szwankuje, coś nie chce załapać. coś ci przerywa. Poczekaj. Otwieram jakby ten... No, schowek po prostu. Wyciągam kasetę i wkładam ją do radia. Coś nadal... Weź może włóż palcem i ją Nie, czekaj, nakręć. to trochę zajmuje, to jest stary sprzęt.
A, sobie nowy kupić. samochód czy radio? Nie no, samochód. Nie, całą wytwórnię płyt. A aż tak bogaci nie jesteśmy. A co za tą przysługę, to coś dostaniesz, czy to po prostu przysługa? Liczyłbym na to, że od Dony dostanę, ale od Amadeusza nie. Od Amadeusza to była już przysługa za coś. Może A my Dona. coś dostaniemy? Jeśli Dona mi coś zaoferuje za to, to podzielę się z wami. Nikita tak przyjmuje taką pozycję super poważną, zaplata ręce, zaplata dłonie. My będziemy mieli u ciebie przysługę. Wreszcie odwrotnie. Nie wiem, jak to działa. No to... Nikita, nie rozumiem cię chyba. Jemu chyba chodzi o to, że jeśli ci pomożemy i nic za to nie dostaniemy, to wtedy ty będziesz nam coś wisiał. A, w tym sensie. Żartuję, Salvi. A ja nie. Jesteśmy... Kurna. Czekaj. Mateusz, posłuchaj. Jesteśmy Dobra, już jestem. Wendy wsiada do samochodu. współpracownikami i potrzebujemy sobie robić wspólne rzeczy. Wendy i Wpisz Gabriel. ten adres, a nie gadasz. Wendy i Gabriel nie zostawili mnie, kiedy ich najbardziej potrzebowałem i jestem im za to dozgodnie wdzięczny. I tak już nie żyjesz, więc... Nikita, wpisz To adres. dobre. Gdzie ty chcesz Już. jechać? Już. Wydałam kolejne 250 zł. Na kosmetyki? Kosmetyki są drogie. Dobrej Trochę. jakości. Moja odżywka do włosów kosztuje 3 dychy. Dobra, jadę na tą Grochowską. Dobrze, moi drodzy. Do Grochowskiej jest kawałek, nie zajmie dłużej niż, no nie wiem, 15 minut. Tak więc Mateusz, Salvi. Myślę, że drobne rzeczy mogą zostawać między nami. Bez żadnych długów, a przynajmniej z mojej strony. Jeśli nie przeszkadza wam zabijanie ludzi. No. Wiesz, Oczywiście nie mam na myśli ludzi, którzy są Bogu ducha winnych, bo z tego co mówił Amadeusz, ci mają wiele za uszami. to może brzmieć bardzo źle, ale z jakiegoś powodu mamy moc, nie? Więc jeśli możemy ją używać do sprawiedliwości, to zabicie paru ludzi nie jest takie złe. Jest. Patrząc z tej strony, te moce naprawdę przydałyby się mojej starej pracy. No widzisz. O Boże. To i tak wszystko jest symulacja. Nie wiem, dlaczego tego nie widzicie. Myślicie, Patrzymy? że dlaczego Pac-Man się cały czas odradza? Myślicie, że dlaczego w Simsach inne Simsy grają w Simsy i w innych Simsach grają w Simsy? Bo to gra. Nie, bo to jest przesłanie. Ktoś nami steruje, to wszystko nie ma znaczenia. Ale jeśli ktoś Pewnie by nami steruje mną sterował... jakaś piękna kobieta, a tobą jakiś brzydki mężczyzna. Mówię do Salviego. Ale jeśli ktoś by nami sterował, to czemu miałby nam wysyłać sygnały, że ktoś nami steruje, żebyśmy mogli odkryć, że ktoś nami steruje? To trochę kontrintuitywne. A dlaczego się odrodziłeś? Nie wiem, przez jakąś magię, cholera wie co w sumie. Może to tak naprawdę ty z innego wymiaru? Nie wiesz. Nie To są... jest przesłanie, Salvi. Ślina. Czy jak cię tam zwą? To nie ma znaczenia. Dobrze, Wandzie, uwierzę ci. Mateusz, patrz na drogę, proszę cię. Zaraz spowodujesz wypadek. Nie wiem, czy trzeci raz się odrodzimy. Mam wszystko pod kontrolą. No ale widzę, Wendy, że ty to jesteś taka za teoriami spiskowymi. Może też powiesz, że COVID nie istnieje? Na nas nie działa. A tobie? Więc to już raczej nie musi mnie obchodzić, czy istnieje, czy nie. A jak byłaś jeszcze swoją ciepłą Cicho, coś do formą? mnie doszło, cicho. Muszę pomyśleć, gadajcie. Dojść to to ja się boję, że my dojdziemy w tym klubie. Ktoś w ogóle Jezus cholerę by tego Maria. nie Możemy. Na pewno. Przestań, nawet tak nie mów.
Ktoś w ogóle testował już te sprawy? Jakby... W sensie... Nie możemy tego zrobić. A, po Możemy. śmierci. W ogóle Możemy, tak teraz... miałam rozmowy na ten temat. Tutaj widzę, Nikita, że jednak słaby sobie zawodnik w takim razie. Ty! Pozwólcie, że zboczę z tematu Zboczeniec. i spytam się o coś, co mnie ostatnio nękało. Jeśli jest teoria, że nasze spokrewnienie jest klątwą, jest karą boską na Kejnie przekazywaną z pokolenia na pokolenie, to czemu picie krwi jest przyjemne, jeśli miałaby to być kara? I czemu dostajemy takie nadludzkie zdolności i nieśmiertelność, jeśli to miała być kara? Po pierwsze, uważam, że cała ta klątwa to bullshit. Powiedziałam ci, wyślij maila. A po drugie, Nie mogę wszystko... spójrz na to z filozoficznego punktu widzenia. Czy nieśmiertelność nie jest największą klątwą? Czy największe zła nie są popełnione z przyjemności? Że masz dodatkowe supermoce, to w sumie fajnie. Znasz ten moment, kiedy rodzice, wiesz, chcą cię wstawić do kąta, ale w tym kącie znajdujesz na przykład szczurze bobki i się nimi bawisz godzinami. Nie znam, bo byłem grzecznym dzieckiem. Ja nie byłem, ale nawet ja nie miałem tych popierdolnych kar. Ja też nie miałam. Ja po prostu mówię o innych dzieciach, w sensie... Wiecie, Ktoś ci opowiadał. nie, mało pamiętam trochę z mojego życia przed tym wszystkim. Im dłużej żyję, tym więcej zapominam. Jakoś tak to jest. Może to kwestia Malkawianów. Właśnie, bo ty coś mówiłaś o tym, że... Ktoś wam zajechał drogę, tak że prawie się wbiliście w niego. Ty Kurwa kurwa mać. jebana, nie widzisz jak jeździsz? Wystawiam kurwa pakieta mu przez okno. Mam wyjść do niego? Chyba, że to policja, to nie. Nikita, spokojnie, jedziemy. Ja pierdolę, no jak można takich ludzi... I wiecie co jest najgorsze? Że to najczęściej są stare dziadki, które kurwa zdały prawo jazdy jeszcze za PRL-u, gdzie wystarczyło flaszkę postawić i teraz w ogóle kurwa jeżdżą sobie. Takim ludziom to powinni po prostu co 2 albo 3 lata robić normalnie jeszcze raz prawo jazdy i wszystkie testy, żeby kurwa wiedzieć, czy taka osoba może wyjechać na drogę, czy nie. Kurwa, przecież mogliśmy zginąć! Chciałem tylko powiedzieć, że to była starsza osoba, dziwnie znajoma dla Nikity. Auto poznajesz, Jakie auto? twojego ojca. Babunia. Właściwie czy Wendy je poznaje, bo była pod jego domem? Słuchaj, rozumiem, że jesteś wkurzony, ale weź odwołaj to przynajmniej w tym przypadku. Co? O kurwa, no jakiś stary dziad zajechał nam drogę, mogliśmy zginąć. Trzeci kurwa raz. Jak trzeci, kurwa. Dobra, drugi. Ciekawe, czy byśmy się odrodzili tym razem jako kijanki. Albo syreny! Zombie. Jesteśmy zombie. Masz bardzo ciekawe pomysły, Wendy. Nikita, bolą cię trochę słowa. Czułeś takie napięcie nagle w swoim ciele. W sensie? Co czuję? Gniew Na kogo? na Mateusza. Jakby... O! Odwołaj to, po prostu. To się spinasz, Tarkowski. Ale się zrobiłeś czerwony. Prawie jakbyś znowu żył. To, że ktoś źle jeździ, nie oznacza, że jest złą osobą. Ja tego nie powiedziałem, powiedziałem tylko, że taki... Zasugerowałeś to. Nie, powiedziałem po prostu, że powinni robić takim starym dziadkom no testy, bo kurwa mogą kogoś zabić. Że dla siebie stwarzałem problem. Testy, a później od razu do domu w starości i i do widzenia. Słuchaj, no... Jeśli nie ma kto się opiekować taką osobą, no to co ma kurwa zrobić? Wiesz jak jest w Finlandii? Wszystko to po złym jeżdżeniu wywnioskowałeś, kurwa, naturalnie. Kurwa, zluzuj Majty Tarkowski, bo już na piechotę szedł. Słuchaj, no niedługo zluzuję. Ha. Nikita się opiera bardziej o fotel i tak.
patrzy w ścianę. W sensie w górną część. Nie opierdolę się, kurwa, nerwy już nas. Nikita, proszę rzuć na opanowanie oraz... O, fuck. Nikita, wszystko okej? oraz na opanowanie. Okej. Tak. -1 sukces. Nikito, cierpisz na kompulsję. Twoją kompulsją jest paranoja. Nie wiesz, skąd Mateusz przychodzi. Nie wiesz, jakie są jego zamiary. Może tobie zaszkodzić. Nie wiesz w jaki sposób, ale z samego początku wydaje się podejrzany. Dużo wie o spokrewnionych, jednak nie należy do Warszawy. O nie, jest tutaj nową osobą. Nikita, Daleko tam jeszcze mamy? wszystko okej? Nie jest okej. Jest bardzo kurwa nie okej. Wszyscy dookoła. Tak wręcz cedzi do Andy. Jak mamy w ogóle tutaj przebywać, być? Wszystko jest takie niewiadome. Jakby czujesz w ogóle tą atmosferę dookoła ciebie? Wiem, co czujesz. Prawda? Też śmierdzi mi pierogami. Nie mów o tym. To o czym? Na przykład Mateusz, co ty robiłeś cały czas po prostu znikasz, wypracasz nas z domu, później gdzieś poszedłeś, co ty robiłeś przez te całe dni, przez te całe noce? Co ty się wpierdalasz w sprawy, które ciebie nie dotyczą? To jest podejrzane, teraz po prostu bierzesz, teraz po prostu rozmawiasz z nami jak nigdy nic, a znikasz po prostu na północy. A kurwa, a jakbym się kurwa, nie wiem, zamknął kurwa w pokoju i ruchał go małą lalę, to kurwa miałby ci to powiedzieć? To byłoby lepsze niż nie wiedzieć, co robisz. Jesteśmy zagrożeni praktycznie cały czas i 24 na dobę i kumplujemy się z kimś, kto cały czas znika i nie wiemy, co on robi. Nikt ci nie każe się ze mną kumplować. Hamuje ostro. Ach, tak. Wow, spokojnie. Wymaganie wiedzenia, co się po prostu... Obydwoje się uspokójcie. Otwieram mu drzwi, bo on siedzi z tyłu. Proszę, Nikita, będziesz szedł sobie na piechotę. Tu masz swój telefon. Ale Za chwilę ci wsadzę te drzwi. chwila. Uspokójcie się obydwoje, bo nawet Ja jestem bardzo spokojny. kłócicie. Nikito, Mateuszu, poprosiłbym cię o rzut na opanowanie i determinację. Mhm. To będzie 1 sukces. Irytuje cię obecność Nikity i jego podejrzliwość. Mówię ci, Tarkowski, albo kurwa zluzujesz i nie wiem... Kurwa, nie wiem, nie wyspałeś się, wstałeś lewą nogą? Bobas potrzebuje drzemki, o chuj chodzi. Nikita, przestań, mieszasz mi w głowie. Ja mieszam tobie w głowie. obydwoje uspokójcie się. Jedziemy samochodem. Jak chcecie się Nie, obecnie pokłócić, to stoimy. za nim. To prawda, obecnie stoimy z ślina. Chodzi mi po prostu o to, że jak mamy się kłócić, to chociaż nie na drodze, żeby spowodować wypadek. Chcecie się pokłócić, to lepiej w cywilizowany sposób. Wyjaśnię. Ja nie chcę się wcale kłócić. Ja chcę dojść po prostu po prostu do prostych odpowiedzi. I czy to jest naprawdę tak kurwa dużo, żeby dowiedzieć się po Ale prostu, co Tarkowski, on robi, jak kurwa, znikał bez żadnego powodu? prosta rzecz, którą próbuję ci powiedzieć. Nie twój zasrany interes. To jest podejrzane. Sam jesteś kurwa podejrzany. Nikito, każdy ma swoje prywatne sprawy. No i ja jutro A ty proszkujesz koniki morskie. I masz jakieś dziwne figurki. Zamieniasz ludzi w drewno, to jest twoje moce. Co? Jakie nie, to jest moja rodzina. Zamieniłeś swoją rodzinę w drewno? Nie, wyryłem ich w drewnie, ich podobizny, żeby To pamiętać o nich. straszne. Co w tym? To jest jak portret, tylko że Nikita,
Nikita, ten Selvi. Skąd on się wziął? Ty, byliśmy w twoim domu, to prawda? Został tak zostawiony jak ty na początku. Może on też jest połączony z Sabatem. Może wrócili po ciebie. A właśnie, a... Teraz Nikita tak bardziej spokojnie stara się znowu nie namocnić atmosfery, ale chce się naprawdę bardzo dowiedzieć. Co ty właściwie wiesz o swoim spokrewnieniu? Cokolwiek pamiętasz? Ja pierdolę, co to jest kurwa wieczorek wyznań Tarkowski? Nie no, jak chce się dowiedzieć mi, to nie przeszkadza. Obudziłem się pod gruzami i to tyle, co ostatnie pamiętam. W sensie, w tamtym momencie już byłem martwy, jak to mówimy. I to tyle, co Dobra, pamiętam. kurwa, jadę dalej już. Zamknij drzwi, Nikita. Jedziemy. A się przejdę. A proszę cię bardzo. Ale jechaliśmy tam, gdzie ty chciałeś, więc co, my mamy tak to se gdzie indziej jechać? Ach, A dlaczego Nikita, już nie przesadzaj. Czy ja naprawdę przesadzam? Wendy, powiedz mi, czy ja według ciebie przesadzam? Czy ja według ciebie chociaż troszeczkę przesadzam? Tym Spokojnie. racjonalnym... To było po prostu powiedzenie. Dla mnie jesteś kompletnie normalny. No, ona powiedziała, że jestem totalnie normalny. Ja nie mówię, że Najwidoczniej jesteś... przez większość czasu nienormalny. Dobra, Nikita, wychodź. Sio. Aha, czy teraz mam wyjść i mam zostawić tutaj Wendy tylko z wami? Mhm. Tak. Mhm. Zupełnie niepodejrzane z waszej strony. Czy my zupełnie... możemy się ogarnąć wszyscy? Przypominam, że chodź ze mną. potrzebuję was Naprawdę. obydwóch dzisiaj. I nie możemy się kłócić, jak mamy wykonać tą Ja się z przysługę. tobą nie kłócę, słuchaj. Ale potrzebujemy też Nikity. Potrzebujemy nas A. jako grupy. Wasza dwójka chce, żebym z wami poszedł sam. Ja pierdolę, Tarkowski, kurwa, nie zestraj się, wysiadaj i idź z buta. Wyjdź, powiedziałem. Wendy, chodź. Idziemy. A co, ja też? Tak. Ja cię w Wendy nie wywalam, rób co chcesz. Musimy naprawdę kłócić się teraz. Byliśmy... Ja się kłócę. Normalną rzecz pytałem. Normalną rzecz, a wy od razu, ważna sprawa. Co w ogóle tamto. No bo każdy po prostu w życiu ma rzeczy, o których się wstydzi albo nie chce dyskutować, bo są zbyt prywatne. To jest wasz problem z waszymi rzeczami, tak? Czyli, że bardzo zbyt prywatne rzeczy was zapytałem. Chciałbym użyć pierwotnej broni. Rzucam sobie na głód w takim razie. Wzrasta o 1. Jestem na 2. I chciałbym się bardzo jak na razie spokojnie odwrócić się i przyłożyć tylko mój palec w stronę jakby głowy Nikity. Tarkowski, wyjdź. Chciałbym zastraszanie. Czy ty mi teraz grozisz, nowy przybłędo? Nie kurwa, jak na razie cię jeszcze proszę ładnie. Okej, dobra. Wendy wysiada. No Chodź, kur- Nikita. Idziemy. Moment, stop, żeby wyklarować sytuację. Jakie zastraszanie? To jest moja odstraszanie. Odstraszanie. Użytkownik przeciwko tej mocy musi rzucić na determinację plus opanowanie? Żeby mnie zaatakować, musi rzucić determinacja plus opanowanie. W innych przypadkach po prostu dodaje swoją pulę z prezencji do testów zastraszania. Co chcę zrobić? Czyli chcesz zastraszyć. Tak. Czy ty mi teraz grozisz? Dobrze, dodaj swoją pulę od prezencji do twojego zastraszania, którego masz 0. Ale chyba to jest na charyzmę, prawda? Tak, czyli masz 7 kości. 8, bo mam z rezonansu. Jeszcze plus 1. No, faktycznie. Sprawdźmy. To będzie 4 sukcesy, więc myślę, że teraz w takim razie Mateusz musi rzucić na swoje opanowanie i determinację, żebyśmy porównali ilość sukcesów. Oczywiście pamiętajcie, że dzięki sile woli możecie przerzucić 3 dowolne kości. Ja mam 4 sukcesy. 4 sukcesy również. Na żadnego z was nie działa to
przeciwko sobie. Stajecie jak mur z murem. Tarkowski, wyjdź, póki cię jeszcze ładnie proszę, okej? Nikita wręcz praktycznie zgniata swoje zęby, słysząc rozkaz od niego. Okej, Nikita, chodź. Chodź, przejdziemy Wendy, się. ty idziesz? Tak, wejdę z tobą. Chociaż przestań, bo wyglądasz jak wtedy. Dużo jest mocy krwi w powietrzu. Krwi. To... Salwi, ten zapach. Zróbmy może tak. Ochłońmy sobie na razie. Tak, oboje przestańcie, albo was zamienię w Malkawianów. Nikita, przejdź się z Wendy, ja porozmawiam z Mateuszem, ochłoniemy Ja tylko chcę, żeby wyszedł z samochodu, bo mnie wkurwia. Już wychodzę. i spotkamy się na nowo, jak nowonarodzeni. I wszystko będzie zajebiście. Nie ma problemu żadnego już. Mateusz zatrzymuje Wychodzę. auto, Nikita wysiada razem z Wendy. Bierzecie swoje torby, czy zostawiacie w środku? Biorę wszystko. Biorę wszystko. Ja przesiadam się do przodu. Przejdziecie się, to nie jest za daleko, jeżeli chodzi o Red Room, więc to będzie tylko chwila. Wasza dwójka zostaje w środku w samochodzie. Ja oczywiście chowam wtedy, znaczy już nie używam pierwotnej broni. Odstraszanie. Nie odstraszam Wendy. Wendy przez chwilę widziała w tobie tą energię, trochę podobną do tego momentu, w którym musiała od ciebie aż uciec. Niemniej jednak myślę, że co do tego konfliktu wrócimy do niego po przerwie. Zapraszam na drugą część.